Później, kiedy już jestem trochę starszy, dowiaduję się, że w Gliwicach mieszka Tadeusz Różewicz, który wtedy miał jakby niekwestionowane pierwszeństwo w poezji krajowej. O Miłoszu prawie nikt nie wiedział. Ja długi czas nie wiedziałem. Leopold Staff już nie żył. I było przekonanie, że właśnie Różewicz, który był stosunkowo młody, że to jest ten największy polski poet. Oczywiście byli inni, ale opinia publiczna lubi mieć swojego poetę i był nim Różewicz. I on mieszkał w Gliwicach, co było kompletnie niewytłumaczalne z punktu widzenia właśnie, że tak powiem, humanistycznego. Gliwice były straszliwą prowincją, gdzie nie było teatru, nie było koncertów. Chyba była operetka śląska, która tworzyła parę z Politechniką Śląską. Ta operetka wystawiała operetki, jak nazwa wskazuje, i to nie było aż takie fascynujące. Także, ale jakoś tam, oczywiście nie wiem dokładnie, w którym momencie dowiedziałem się, że Tadeusz Różewicz mieszka w Gliwicach, ale to działało trochę na wyobraźnię, że jednak ktoś z tego innego świata mieszka u nas. Wiedziałem mniej więcej gdzie, nie wiedziałem dokładnie gdzie, ale mniej więcej tak. Paradoks, że właściwie go nigdy dobrze nie poznałem. Rozmawiałem z nim chyba 2 razy w życiu, niezbyt długo. Tak jak zaprzyjaźniłem się z Herbertem później, dużo później oczywiście, z Miłoszem, z Szymborską, z tymi wielkimi, naprawdę wielkimi poetami, to z Różewiczem, który jak był najbliżej, bo było parę ulic, mieszkał parę ulic, a kiedy byłem mały, jakoś się nie ułożyło. Może dlatego właśnie, nie wiem, może właśnie ta bliskość geograficzna na początku. Notabene on nigdy nie przyszedł do naszej szkoły. Właśnie zastanawiałem się, dlaczego. No, nie wiem, nie znam odpowiedzi, ale był, jeśli chodzi o moje liceum, to Różewicz mieszkał 400 metrów od mojego liceum. Nic łatwiejszego. Nie wiem, czy nie był zaproszony. Czy nie chciał. Mam taką hipotezę, że nie chciał, że postanowił, że Gliwice będą dla niego taką sypialnią, że on tam mieszka, tam zresztą umarła jego matka, o czym on napisał później książkę. Mieszkał z żoną, z dziećmi, z 2 synami, ale jakoś chyba nie chciał, żeby to było miejsce jego ekspresji, żeby się tam pokazał. I przeniósł się do Wrocławia, kiedy ja już byłem na studiach, już jakby wszystko to razem mnie mniej interesowało.